Mamo, ja chcę na pustynię! Ale mamy pustynię w domu! Że będzie aż tak ładnie, to się nie spodziewałem. Oby tylko zdrowie było. Jestem szczęśliwy, że mogę tu być. Właśnie to tutaj robimy. Nieodpowiednie rzeczy w nieodpowiednich warunkach. Kawa musi być, bo jak nie ma kawy, to nie ma morali. Tak, to właśnie w Polsce mamy największe ruchome wydmy w całej Europie. Jednak zanim na nie dotrę, czeka mnie cały dzień wędrówki z Lęborka do Łeby. Muszę przyznać, że trochę inaczej wyobrażałem sobie krajobraz oraz szlak, z którym przyszło mi się zmierzyć pierwszego dnia tej przygody. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną wędrówkę. Wracamy nad morze, częściowo. Stwierdziłem, że idealnym uzupełnieniem poprzednich dwóch filmów z wycieczek pieszych, które łączyła woda i piach, będzie Słowiński Park Narodowy. Także wystartowałem z Lęborka, teraz idę do Łeby i jutro z Łeby cały dzień spędzimy w Słowińskim Parku Narodowym, a w niedzielę trzeba będzie dojść na pociąg do Ustki. Także zostawcie suba i zapraszam na kolejną przygodę. Dobra, powiem Wam tak, że idę, o 9 byłem w Lęborku i jest godzina 13 i średnio, w sensie średnia trasa, no cały czas asfalt. Miałem odcinek przez taką międzypolną alejkę zadrzewioną, nawet lisa spotkałem, no ale to było ze 3-4 km, już jest 15 za mną, no i ciągle się tłukę tym asfaltem, no ale najwyżej sobie zabiję stopy pierwszego dnia i elo. Ogólnie wybrałem tę drogę, bo prowadzi szlakiem krajobrazów młodoglacjalnych, tak się on nazywa. I nie wiem, naiwnie myślałem, że po pierwsze będą super widoki, ale nic z tego. Nic z tego. Jest dosyć nudno, no ale dlatego też się szybko idzie. Czeka mnie ze 3-4, bardziej 4 godziny takiej wędrówki. Dobra. Ja to po prostu przejdę i widzimy się w Łebie albo w okolicy. Ja już jestem 6 km od plaży w Łebie. Cały czas prosto asfaltem. Nawet zakrętów za bardzo nie było. Ale jest postęp względem setki nad Bałtykiem. Taki, że zaznaczyłem sobie, znalazłem noclegi, gdzie mam dojść i gdzie będę spał. To jest plus. Ale nie zrobiłem kolejnej rzeczy, którą powinienem sprawdzić. Nawierzchni, jaką będę szedł. Nie sądziłem, że ten szlak będzie cały czas prowadził asfaltem. Liczyłem, że to będzie właśnie jakimiś szuterkami i tak dalej. 30 km za mną ciągle asfaltem, więc no wiadomo, odcisk jest już jakiś. Będzie dobrze, plastrami obkleję i będzie dobrze. Także chwilkę sobie odsapnę. Jest dobra godzina, 16, więc dojdę do Łeby, zjem coś ciepłego, normalnego w miarę, mam nadzieję, żadnej śmieciowy. Gdyby po drodze było tak, to bym się nawet nie wahał i po prostu szedł łąką, ale
Nie było łąki, były cały czas albo pola, albo jakieś płoty i tereny, jakieś wiatraki, albo podmokłe tereny, więc no nie było opcji nawet, ale przynajmniej sobie teraz odsapnę w ładnych okolicznościach przyrody. No i jestem w Łebie. Idę na pizzę. Bardzo dobry czas mam, nie sądziłem. Mam nadzieję, że na pizzę długo nie będę czekał. Staram się jak najbliżej morza znaleźć pizzerię, no żeby mieć później jak najbliżej. Bo jutro wspaniały dzień, właściwa przygoda jutro się zacznie. Dzisiaj to falstart. Ja się zastanawiałem, czy nie jechać do Łeby autobusem, ale stwierdziłem, że przejdę się. No to mam, nie? Ale też z drugiej strony chodziło mi o to, że zanim bym dojechał do Lęborka, z Lęborka autobusem do Łeby, to już by była taka godzina, że mógłbym mieć problem, żeby w jakiejś rozsądnej porze obejść te wszystkie miejsca, które chcę obejść w tym Parku Słowińskim. Dlatego też taki plan, że stwierdziłem, że przejdę się ten pierwszy dzień, rozruszam i zabiję swoje stopy. No a jutro z samiutkiego rana wystartuję, będę miał kawalątek do parku, więc wstanę, pakuję się i jestem w parku. I zaczynamy właściwe widoczki. Dobra, lecę, bo jestem głodny jak diabli. A takich rzeczy to nie lubimy. Podleciałem pod pizzerię, się okazało, że zamknięta. No, wszystko tu zamknięte, musiałem się wracać i Polo Market uratował sytuację. Mam gruszkę i ciepłe bułki i zapasy na jutro, bo jutro nie będzie przez cały dzień w ogóle żadnego sklepu. I teraz tak, tam jest Słowiński Park Narodowy, tam nie jest Słowiński Park Narodowy. Ja idę do plaży i przejdę w tamtą stronę, żeby się oddalić od parku. Jednak nawet do plaży nie doszedłem, bo tam widziałem na mapie, że jest jakaś wieża dostrzegalnia i była szansa, że jest to teren wojskowy, więc był to teren wojskowy, więc się cofnąłem i bliżej miasta się rozbiłem, żeby nikt mnie tu nie niepokoił, ani żebym ja nie wzbudzał jakichś dziwnych podejrzeń, bo mogą mnie wziąć za jakiegoś kurde wschodniego czy coś i będzie problem. I dobra, obóz wstępnie rozbity. Standardowo powiem Wam, że 37, coś takiego, 30, no 35 na pewno, plus to co krążyłem i się cofałem, no to 2 km na pewno. 37 można przyjąć, zrobiłem. I ten asfalt, kurde. Ale nieźle. No zmęczenie czuję. Stopy głównie, no bo twarde, nie? Ale tak, to dobrze. Nie mogę się doczekać jutra. Dzisiaj taki, wiecie, dzień wstępu, że tak powiem. Nie tak jak ostatnio, że od razu z grubej rury. Także na spokojnie, rozkręcamy się. Zostańcie ze mną, będzie dobrze. Nic, robię liofa, bo po drodze zjadłem tylko tą gruszkę i bułkę, jedną ciepłą. Bułki na jutro. Ogólnie mam trochę mało wody. Mam nadzieję, że tam w kasach biletowych one będą otwarte i że będzie można tam kupić jakąś wodę. Teraz najciekawsza rzecz.
Dalej nie kupiłem sporka. Spójrzcie, czym ja muszę jeść. Łyżeczką malutką plastikową. Ale carbonara z groszkiem. Pokażę wam, bo jak ktoś nie wierzy. Carbonara z groszkiem. Ale jest ok. Już się chłodno robi. Jutro ma wiać 45 na godzinę. Na tych wydmach będzie wesoło. Przez to, że widziałem tą jednostkę i tam wszystko obite, że zakaz wstępu, zakaz latania dronami i w ogóle. Odszedłem sporo. Ale ciągle jak słyszę jakiś gdzieś w oddali samochód, to myślę, że już po mnie jadą. Najpierw będą ostrzegać, później strzelać, nie? Dobra. Zjem, wypiję herbatkę i się kładę. Będę się starał jak najwcześniej wstać. Ale może być tak, że ustawię budzik na 4 czy na 5 i wstanę o 8. Życie różne pisze scenariusze. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Dzień dobry. Spałem jak bobas. Z racji, że jest widno, to widać już, że się nie udało wstać na wschód. Obudziłem się o 5 na budzik i stwierdziłem, że to jeszcze nie jest pora, w której chciałoby mi się zwijać wszystkie te rzeczy i poszedłem spać dalej. Dobra. Szybka kawka, szybka szamka i zawijka. Sprawa wygląda tak, że mam 2 takie łyżeczki i muszą mi starczyć do jutra one. A one pękają od samego patrzenia na nie. No ale nic. Stwierdziłem, że nie będę marnował wody na razie. Zobaczę, czy tam są jakieś toalety przy wejściu do parku. Więc tam bym nabrał wody, w razie co to mam filtr, żeby przefiltrować. Obóz spakowany, wieje, ale patrzyłem, ma wiać mi w bok i w plecy, więc nie najgorzej. Zregenerować się zregenerowałem, ale potrzebowałem pospać. Słoneczko wychodzi, zachodzi, a wieje 35 na godzinę, ma wiać 45, także super nie będzie, jeżeli chodzi o wiatr. Ale poza tym będzie wszystko super. Zobaczycie. Ja wszedłem do Parku Wolińskiego, ale tu jeszcze deptak, tu ścieżka rowerowa prowadzi tam do tego wejścia i do kas biletowych, ale przecież ja jestem ciamajda i tak sprawdzałem, że poza sezonem nie trzeba kupować biletów przecież. No ale kurde, spójrzcie na te lasy, że to jest piękne. Piękne, piękne, piękne. Niby człowiek rozumie, niby się nie powinno wchodzić, znaczy w ogóle nie powinno się wchodzić, ja nie wchodzę, nie schodzę ze ścieżek i tak dalej, broń Ci Panie Boże. Ale to już abstrahując od parków narodowych, ale uważam, że powinno się pojawić coś takiego jak, nie wiem, polska karta turysty, czy coś takiego. I żeby wyrobić taką kartę, trzeba zdać jakieś egzaminy i tak dalej. I wtedy możesz na przykład się poruszać trochę poza szlakami. Możesz biwakować, no oczywiście poza parkami narodowymi albo w parkach narodowych wydzielonych miejscach. Taki turysta mógłby, z racji, że jest wyedukowany, potrafi się zachować wszystkie środki ostrożności, bezpieczeństwa. No już o takich rzeczach jak nieśmiecenie i tak dalej. O, rękawiczkę zgubię. Jak nieśmiecenie i tak dalej, no ale mógłby na przykład z taką kartą mógłbyś sobie pozwolić na więcej w lesie. Zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa i tak dalej. Savoir vivre leśnego i leave no trace i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy to dobry kierunek myślowy. Nie mówię, że
Wiesz, że to by musiało być tam szereg zasad spełnionych i tak dalej, i tak dalej. I jakiś egzamin. Kto by miał taki egzamin przeprowadzać i tak dalej. Ale uważam, że ludzie, którzy aktywnie korzystają z terenów zielonych w naszym kraju i gdzieś tam po części też propagują czy edukują, jak się zachowywać w lesie, jak go szanować i jak się po nim poruszać. Zdając egzamin jakiś, czy tam potwierdzając w jakiś sposób swoją wiedzę, czy to, że są godni obdarzenia takim zaufaniem przez przyrodników czy środowiska opiekujące się terenami, mogliby nie być traktowani jak przeciętny Kowalski, który idzie z piwem na grzyby. I uważam, że zasługujemy, my jako turyści, na coś takiego. Ja abstrahuję już, nie mówię, że chcę biwakować w Parku Narodowym, no bez przesady, nie? No to nie o to chodzi, czy tam se latać jak chcę. Nie o to chodzi, mi chodzi głównie o tereny zielone, nawet już wyłączając z tego parki narodowe, krajobrazowe i tak dalej. I oczywiście konsekwencje złamania jakichś tam tych zasad, no to jest od razu pozbawienie takiej karty, czy po prostu najsurowsze kary, nie? Też z pełną odpowiedzialnością przywilejów jakichś. No nie wiem. Temat do dyskusji. Zapraszam wszystkich serdecznie. Powiedzcie, że jestem głąbem albo że mam rację i będziemy się kłócić. Nie, ja się nie będę kłócił, ale chętnie bym przedyskutował to. Myślę, że to jest warty uwagi pomysł. Albo przynajmniej jakiejś tam refleksji. Zapraszam do dyskusji, a ja wchodzę w piękny świat, proszę Państwa. Powiem wam, że tutaj miała być kasa i w ogóle. Ja tu wszedłem i to jest, kurde, jak opuszczone miasto. Miasteczko. Wieś. To nikogo nie ma. Jakby ktoś to wziął i wyjechał, bo jakaś zaraza czy coś. The Last of Us. Dobra, to nie mam wody. Nie mam wody, idę dalej. Powiem wam tak, że na tej wiacie, punkcie widokowym tak mnie wiatr przewiał, że... O Jezu. I oczywiście chciałem miniaturkę zrobić na tym wietrze. Jakieś zdjęcie na miniaturkę. Ręce zmarznięte, nerwy zżarte. Wszystko. No i kawkę wypiłem na wiacie, troszeczkę niżej. No bo musiałem. Kawa musi być, bo jak nie ma kawy, to nie ma morali. Dobra, teraz lecimy na wydmy ruchome. Ponoć. Ja pamiętam, za dzieciaka byłem tutaj w podstawówce, zabrali nas na wycieczkę i miały być ruchome wydmy. I my wszyscy jechaliśmy tacy podekscytowani. Weszliśmy na te wydmy i one się nie ruszały. I nawet nogi się nie zapadały. I byliśmy bardzo rozczarowani i w sumie tylko tyle pamiętam z tej wycieczki. To, co się działo w autobusie, mniej więcej. Wiadomo, ktoś się pożygał, ktoś się zesikał. No a z wydm, z wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego pamiętam tylko to, że wydmy się nie ruszały. Także no, wytłumaczcie to dzieciom, jak będziecie chcieli zabrać, że to trochę inaczej jest. Żeby nie żyły później całe życie z takim zawodem w sercu.
Ale fajna pustynia, co? Ale w końcu wieje w plecy, a nie prosto w twarz. Jakie piękne morze. Plus tego, że wieje. Piękna fala. Przepięknie. Słoneczko. Pienista fala. Super. Życie jest super. Nawet jak trochę wieje, to i tak jest super. Że będzie aż tak ładnie, to się nie spodziewałem. To jest plus tego, że takich wycieczek, dłuższych wędrówek, że nawet jak się trafi odcinek, dzień słabszy, nudny, brzydki, ze złą pogodą, to taka dłuższa podróż zawsze ci to wynagrodzi. Zawsze. A jeszcze plus takich miejsc turystycznych, no to właśnie o to chodzi, żeby odwiedzać je poza sezonem. Kiedy tych ludzi nie ma. Spójrzcie, ja na tej plaży jestem całkowicie sam. Całkowicie. Na wydmach kilkanaście osób spotkałem, grupkami chodzili, ale tutaj wszystkie kilometry dla mnie tej plaży. Coś pięknego. Spienione morze, duża fala. Oby tylko zdrowie było. Oby tylko zdrowie było. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że ten wiatr mam od boku i w plecy, bo umarłbym tu dzisiaj. Ale zęby by mi wypiaskowało na pewno. O kurde. Jestem zadowolony. Jestem szczęśliwy, że mogę tu być. To jest naprawdę super. A wracając do tej sprawy z tym polskim turystą, jakąś kartą czy legitymacją, to dla jasności, bo żeby nie było zaraz, że ja to bym chciał biwakować w parkach narodowych i łazić gdzie chcę. To nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że wychodzę z domu, idę, wędruję ileś dni i gdzieś muszę spocząć. Chcę spać, biorę cały sprzęt do spania, bo nie wiem, gdzie będę spał. I to nie jest w porządku, że znajduję jakiś kawałek lasu, gdziekolwiek, byle jaki. Nie żaden rezerwat ani nic, tylko gdzieś na trasie. Chcę przenocować, a z tyłu głowy mam tę myśl, że przyjdzie ktoś i zaraz będą jakieś problemy. No to chyba nie powinno tak być. Dla mnie w ogóle powinno się trochę bardziej uczłowieczyć te przepisy turystyczne w Polsce. Bo to się wiąże tylko z zakazem ciągle jakimś i tak naprawdę turyści wszędzie wszystkim przeszkadzają poza przedsiębiorcą. No bo wiadomo, zarabiają, czy urzędnikom, gminom, bo przyjeżdżają i płacą, ale jeżeli chodzi o naturę, no to wszędzie przeszkadza i ja rozumiem to.
że śmiecą, różne rzeczy robią. I okej, dlatego uważam, że takie rozwiązanie można by było przemyśleć. To jest taka ciekawostka, nie? To nie jest jakiś mój statement ani nic. Bardziej coś do rozważenia. Zapraszam do komentarzy. A ja idę, szukam jakiegoś zejścia, wiem, że będzie. No bo oczywiście nie pobrałem map offline i nie mam internetu. Najpiękniejsza plaża do tej pory? Chyba tak. Chyba tak. Szeroka. Nie no, pięknie jest, naprawdę. I nawet śladów człowieka żadnego. Wiadomo, śmieć jakiś się trafi, co może wyrzuciło, ale... No pięknie, pięknie. Mam zejście gdzieś koło wsi, czy miejscowości, czy czegoś tam, Czołpino, tam też jest jezioro. No i zobaczymy, za ile tam dojdę, bo pokazuje mi jeszcze parę kilometrów, ale ciężko mi to określić dokładnie. Jest opcja w Smołdzinie, coś takiego. Sklep do 18 niby otwarty, ale wczorajsza pizzeria też miała być otwarta i to tak wiecie. A żeby tam dojść, będę musiał nadłożyć w to mi z powrotem 5 km chyba. Więc zobaczymy, ile mi jeszcze zejdzie i za ile gdzieś tam będę w okolicy i będę decydował. No, mam ochotę na chipsy i wiecie, jak to jest. Przed chwilą zjadłem suchą bułkę, także wiecie. No nic, idę, rozkoszuję się tą plażą, bo coś pięknego, naprawdę. Naprawdę. Dobra, mam zejście z plaży. Już idę, bo tyle wiatru, co na dupę przyjąłem, to chyba nigdy nie przyjąłem. Idę, zobaczymy, co tam jest. Muszę coś zjeść, coś podgrzać. No tutaj nie było szans, żeby zagrzać wodę, resztkę, którą mam. Nawet sałatki bym tu nie otworzył, bo zaraz bym piasek jadł. Więc... No i brak postoju przez całą plażę, bo no nie zatrzymywałem się, bo nie było sensu najmniejszego. W taki wiatr i piasek fruwający do oczu wszędzie, nie było sensu. No, ale schodzimy. Tu jeszcze będzie jedna wydma ponoć i schodzimy w las. Sytuacja się skomplikowała lekko, bo ja od kilku godzin nie mam internetu i miał padać deszcz ze śniegiem w nocy, ale nie wiem, czy to widzicie, ale teraz zaczął padać lekki grad. Grady. Nie wiem, czy widać na ziemi. No, także
Super sprawa. Dobrze by było jakąś wiatkę znaleźć gdzieś. Drugie miejsce postoju, jak na złość mijam, i drugie bez żadnego daszku, zadaszenia. No, na razie to pada grad, także na spokojnie. No, nieźle sypie. Jest ostro. Była wiosna wczoraj, to dzisiaj już mamy zimę. Fajnie, co? Kurde, no za wcześnie. Ja wiedziałem, że to będzie coś takiego, ale miało być w nocy. A jest godzina 15 i sypie ostro. No szukam miejsca, muszę coś zjeść. To jest priorytet. Zjem i podczas jedzenia będę się zastanawiał, co dalej robić. Tak abstrahując od wszystkiego. Może dlatego, że poza sezonem, ale zobaczcie. Tu jest następne miejsce postoju. I żadnego dachu, żadnego osłonięcia, nic. Po prostu ławki walnięte i to jest wszystko. I koniec. Ale wracając do tematu. Mam opcję dojść do sklepu w Smołdzinie, a miałem się rozbić niecałe 4 km wcześniej. A dlaczego ja się zastanawiam w ogóle, czy iść kawałek dalej, czy nie? No bo jest niepewna pogoda i nie chciałbym się w słabej pogodzie po ciemku rozbijać. Nie jest to przyjemnego. Zresztą będę potrzebował odpoczynku, bo ja 20 km plażą zrobiłem bez odsapnięcia i cały czas dalej idę. Więc no zobaczymy. Rozglądam się tak cały czas za jakąś wiatką, ale no nie ma. Dobra. Lecę chyba do tego Smołdzina i będę myślał później. Tam mam chyba 8 km czy 9. Dobra. Maczugi! Wiem, to nie chipsy, ale i tak są super. Aktualizacja sytuacji. Jestem w miasteczku, wsi, czymkolwiek to jest, Smołdzino, i znalazłem las. Idę do lasu, który nie jest parkiem narodowym, i tam se przycupnę, bo wieje niemiłosiernie. Ja mam ręce do wymiany, to już po tym Bałtyku i teraz to jest koniec. Nie ma szans w ogóle. To będzie albo jakiś reumatyzm, albo nie wiem, co to będzie. Dramat. No, nażarłem się, siatkę zakupów zrobiłem. Nie pytajcie, co nabrałem, jakieś słodyczy, wszystkiego, bo to jak człowiek głodny, to wiadomo. 30 km pykło, idę do lasu, ale zimno, ja cię kręcę. Tamten las na mapach CZ to się okazał. Dajcie spokój. No, ale znalazłem taką miejscówkę. Średni widoczek, ale no już jakoś przeżyję. No. Tam dalej jest pasek Słowińskiego Parku Narodowego. Ja nie wiem jak to jest wydzielone i o co tu chodzi, ale to jest cała wieś i jest paski, normalnie paski, placki. To jest park narodowy, to nie jest park narodowy. Ja nie wiem, jak oni tutaj żyją, jak oni tutaj chcą coś zrobić, to pewnie jest biurokracja taka, że koniec świata. No, ale w każdym bądź razie tam jest, tu nie ma. I tutaj sobie pierdyknę tarpa od drzewa i wcześniej dzisiaj też idę spać. Podjadłem już trochę teraz, nie wiem, czy na tiliofa będę robił i wsio. Mam nadzieję, że nikt tu mi w nocy nie przyjdzie.
A, w ogóle patencik. Kiedyś znalazłem taki materiał, nie wiem czy widzicie, tu miałem dziurę w puchówce. Takie łaty, materiał samoprzylepny do ciuchów sportowych. On jest na ripstopie, czyli z tym wzmocnieniem. Się rozpruła. Tarp znaczy. I też ją zastosowałem, tylko z jednej i tam od drugiej strony też. Zobaczymy jak to będzie trzymać. Na razie trzyma. Także jak coś to podlinkuję. Jak ktoś będzie chciał, to dajcie znać w komentarzach, to podeślę linka. To grosze, kosztuje na metr się kupuje. Dobra. Zainstalowany jako tako. Jeszcze tam do śpiworu nie wszedłem, bo mam bałagan. Wcześniej znowu skończyłem dosyć. 18. Nad Bałtykiem dłużej mi schodziło. Dłużej. Tak, tylko że tutaj nie robiłem przerw na knajpy, nie? To zawsze ta godzinka. No ale to nawet nie jest źle. Te Wydmy i Słowiński Park Narodowy, mega petarda w lepszą pogodę. Znaczy lepszą. Pogoda była dobra, tylko mniej wietrzną. Wrócę może z rodzinką. To jest dobry pomysł na wypad. Super sprawa. 30 km zrobione, 32, bo jeszcze w tym Smołdzinie, czy jak to się nazywa, pokrążyłem trochę. Tu do Dino, tu coś, tu miejscówka, jedna, druga. No i tak w sumie na mapę nie patrzyłem, na pałę tu przyszedłem i się trafiło, że jest ok. Także o, widzicie, nie ma zasady. I co, w ogóle wczoraj to była pierwsza nocka, kiedy nie używałem ani razu żadnego światła. Ani czołówki, ani nic. Zrobiło się ciemno, zasnąłem jak bobas i dzisiaj będzie tak samo. Ja jestem ogólnie dużo lepiej kondycyjnie się czuję fizycznie niż nad Bałtykiem. No, teraz też byłem nad Bałtykiem, no ale jest na ujścia do Kołbrzegu. Dobra. Co wam powiem, to wam powiem. Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. I tak jest, przecież widzicie tu grad pada, słońce wychodzi, śnieg pada, słońce wychodzi. Co tu się dzieje, ja się pytam. Dobra. Na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas. Słowiński Park Narodowy, mega sztos. Ja nie pamiętam tego za dzieciaka, tak jak to wyglądało teraz. Super sprawa. Fajne. No i ten odcinek plażą, tam to jest prawie 20 km plażą trzeba przejść. Nie ma zejścia żadnego innego, także uważajcie. Uważajcie, jak się tam wybierzecie. Trzeba drogować. A i jeszcze ta plaża nie była równomierna, nie tak jak te publiczne plaże, czy gdzieś tam w tych miasteczkach, czy między nimi, że ta plaża jest linia brzegowa, no płasko. I miejscami plaża miała, nie wiem, 10 metrów, kilkadziesiąt czy kilkaset metrów dalej już miała dużo więcej, kilkakrotnie więcej, nie? Także ciekawie. No i piękna cisza, spokój, znaczy cisza. Jak wyszedłem w las i usłyszałem ciszę, to dopiero było, ale no spokój taki, zero żywego ducha, ja się czułem jakbym był na innej planecie. Mega sztos. Dobra, już nie będę nagrywał, bo szkoda mi miejsca na karcie. Do zobaczenia rano. Mam nadzieję, że mnie stąd nikt nie wygoni, żaden wędkarz mnie nie potrąci albo coś. Dobra, do jutra. Dzień dobry, 7:00, ale pospałem. Miałem wstać o 5:00. No, o 5:00 też budzik zadzwonił, to już wyłączyłem, bo musiałem dospać. No patrzcie, co się stało. Zasypało mnie. Co chwilę sypał śnieg w nocy. Także wierszyk się sprawdza. Kwiecień, plecień. Tak jest. Dobra. Jest 7:00, muszę się szybko ogarnąć, zjeść coś i spadać. Dobra, wyruszyłem już. Szybko się zebrałem. Ogólnie co chwilę pada grad. Co chwilę, całą noc i dzisiaj od rana też
przechodzi na chwilę, przejaśnia się kawałek i zaraz znowu sypie. Ja już wychodzę ze wsi Smołdzino. Bardzo dziękuję za gościnę. Pierwszy raz tak blisko zabudowań chyba spałem, że widziałem światła z domów ludzi. Ale było spokojnie. No i lecę 30 km przez rowy do Ustki. Lecimy dzień ostatni w zimowej aurze, więc się pięknie dopełni ten film, bo było zimowa setka wzdłuż Bałtyku, wiosenna Góra Piasku i teraz będzie zimowo-wiosenny Słowiński Park Narodowy. Piasek, woda, wszystko się zgrywa, to jest dograne. Tak, i prośba o pomoc. Zrobimy playlistę z tych 3 filmów specjalną i proszę sugestię nazwy tej trylogii. Tak? Jest... No już oglądacie, to wiecie jakie były 3. A jak nie, to nadróbcie. Dobra, lecę i oszczędzam miejsce na karcie. Ogólnie Słowiński Park Narodowy to ogromny park i żebyście sobie nie myśleli, że to tylko wydmy i piękna plaża, bo no, to jest znak rozpoznawczy parku i robi wrażenie naprawdę, ale to są też piękne lasy. Wcześniej mijałem piękny bukowy las, teraz sosnowy, no i wczoraj też fragmentami, także naprawdę jest tutaj co robić i polecam naprawdę, bo widoki są piękne. To co chodziłem po Wolińskim, no to przykro mi, tu jest ładniej. Wczoraj szliśmy wzdłuż jeziora Łebsko, którego Wam zbytnio nie pokazałem, jedną taką malutką przebitkę, ale nie było dojścia. Jak było dojście, to już się śpieszyłem. No a dzisiaj mamy jezioro Gardno, wzdłuż którego idę. Kawał jeziora. A Łebsko jeszcze większe. No nic, gonię. Mam pociąg o 14 albo o 17, więc nikłe szanse, że na 14 zdążę. Musiałbym cały czas iść równym tempem bez postoju. No i tak by mogło się nie udać. Więc nie wiem, zobaczę. Najwyżej po prostu spędzę te 3 godzinki gdzieś, coś zjem dobrego i też będzie fajnie, tylko późno będę w domu, bo przed 20. Także. A jutro do pracy. Ja już dochodzę do miejscowości Rowy. Wychodzę powoli z Słowińskiego Parku Narodowego i zostanie mi jeszcze 20 km. A w ogóle chciałem pochwalić kurteczkę, zakup z Decathlonu. Była na promocji 50%, czyli grosze za nią dałem. Znaczy grosze, nie grosze, bo to i tak cebulowe pieniądze spore, ale naprawdę robi robotę w tą wichurę tam na tych wydmach. Ostatnio na tej Górze Piasku. Spoko zakup i ona się mieści w dłoni, jak się ją ściśnie. To jest materiał, jak go pierwszy raz dotknąłem, to myślałem, że to jest w ogóle, nie wiem, jakiś materiał na te zrywki, takie jednorazówki, co się bułki czy tam warzywa pakuje w marketach. To jest takiej grubości, ale jest solidne, nie oszczędzałem jej gdzieś tam, nie uważałem jakoś zbytnio
Nie przeciera się od razu ani nic, od plecaka też, także spoko rozwiązanie. I mam taki zestaw, że mam koszulkę na długi rękaw, puchówkę i to. I w zależności jak jest zimno, to albo jak jest zimno i nie wieje, to ubieram puchówkę, a jak jest i zimno i wieje, to jeszcze nakładam to wtedy na puchówkę i jest spoko, jest ciepło. Także pamiętajcie, ubierajcie się na cebulkę. I pamiętajcie, żeby się rozbierać, żeby się nie zagotować zawczasu. To jest ważne. Dobra, idziemy. Nie zdążę na 14. Już się powoli poddaję, w sensie nie chce mi się walczyć o to, bo po co? Będę się zażynał i się spóźnię 3 minuty i później będę 3 godziny siedział wkurzony. Trzeba dbać o nastawienie też swoje. Dobra, lecimy. Kawy, potrzebuję kawy. Nie chce mi się wyciągać i gotować wody, więc będę szukał kawy gdzieś na jakimś CPN-ie, stacji benzynowej czy jakiejś Żabce. Dobra, lecimy. Udało mi się zdobyć, choć to nie było łatwe. Eliksir wieczności. Będę żył jakoś. Kurde, od wczoraj noszę rurki kokosowe z kremem kokosowym, bo jestem wielkim fanem rurek kokosowych z kremem. Rurek z kremem kokosowym. Ale teraz one są w takim stanie, że boję się je otwierać. Chyba poczekam na jakiś postój dłuższy. Dobra, biorę kawę i lecę. Jestem w Rowach. Super miejscówka, fajnie. Naprawdę, fajne miasteczko. No i muszę Wam przyznać, że ciekawa wycieczka z tego wyszła. Pierwszy dzień nudny, jak ja Cię mogę, asfaltowy. Drugi dzień piaszczysty, wietrzysty i naprawdę piękne widoki. I dzisiaj fajny, leśny trekking. Także ciekawie, różnorodnie. Podoba się to dla mnie. Wnioski jakie? Jak się chodzi, to się można dłużej chodzić i mniej się człowiek męczy. Ta wycieczka po Bałtyku, nie wiem, czy bym dał radę psychicznie i fizycznie iść dalej 4. dzień, a dzisiaj czuję się tak, że spokojnie mógłbym jeszcze jutro 30 walnąć i pojutrze, więc postęp jest jakiś tam niechcący, nieplanowany po prostu od robienia rzeczy, więc warto je robić, nawet raz na jakiś czas. Są jakieś korzyści z tego. Ależ tu jest pięknie. Odnośnie sprzętu to wziąłem inny plecak, więc mam kilogram mniej. No łącznie to chyba z 2 kilo ugrałem, czyli nie tam 14, tylko 12 kilo. Plecak wygodniejszy, więc też mniej boli. To jest Alpinus
Otway 40 chyba, czy coś takiego. Bez jakiegoś systemu nośnego ani nic, a wygodny jest ten plecak. Nie czuję żadnych bólów. No wiadomo, pod koniec dnia już czuję tam jakoś że niewygodnie, ale na drugi dzień zakładam i jest spoko. I niedrogi, i niedrogi. Gdzieś nawet kiedyś na promocji go widziałem za 190 zł. Także super sprawa. Krzesełko znowu wziąłem, którego nie używałem. A chyba nie będę go brał na takie wycieczki. Na biwaczki leśne jak najbardziej. Na takie nie. No i chyba, bo jakiś ultralekki zestaw hamakowy nie stać mnie na ten moment, bo to są tysiące do wydania. Ale myślę nad jakimś namiotem. Kurde, boję się tych jednopowłokowców, bo nie lubię wilgoci, naprawdę bardzo nie lubię wilgoci, później tego suszyć w terenie, to jest bardzo problematyczne. Więc najlepiej jakiś lekki dwupowłokowy. No nie wiem, słucham rad. Jak ktoś ma jakieś, to chętnie posłucham. No a reszta sprzętu myślę, że zostanie ze mną na długo, na długo. Nie mam jakichś chyba większych potrzeb na razie. No i chyba czas powoli odkurzać rower. Dać trochę stopom odpocząć, ale nogą nigdy w życiu. No, ja się powoli z Wami żegnam. Dziękuję Wam za kolejną przygodę. Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Zostawcie po sobie jakiś ślad, suba, komentarz, lajka, udostępnijcie, cokolwiek zróbcie. Będzie mi niezmiernie miło. Bardzo miło czyta się Wasze komentarze, z Wami rozmawia i jestem wdzięczny Wam bardzo, szczególnie za ten film o Bałtyku, bo ten następny i ten, nie wiem jak się przyjmą, ale tamten przyjął się tak, że naprawdę chce się robić rzeczy. Więc jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za zaangażowanie, za to, że tu jesteście. I co? Do zobaczenia, do następnego. Cześć! Udało się dojść do Ustki. Musiałem usunąć kilka filmików jedząc pizzę, żeby nagrać scenę z dotarcia do celu. Szkoda bardzo, że zabrakło mi pamięci na karcie, bo to, co się działo z miejscowości Rowy do Ustki, te lasy, o Jezu. Żałowałem strasznie, że nie mogę tego dla Was nagrać, ale po paru kilometrach stwierdziłem, że to zasługuje na osobny odcinek. Także nie wiem kiedy, ale na pewno się ukaże. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia do następnego.